Od pewnego czasu krążą plotki, że kluby saudyjskie mają wykupić udział w Lidze Mistrzów, natomiast jak te drużyny by sobie faktycznie poradzili, gdyby do tego doszło? Dobra, więc na początek wybierałem 5 najlepszych drużyn z tej oto właśnie ligi, czyli Al Nasr, Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad oraz Al Ettifaq. A teraz jeszcze musimy za pomocą koła fortuny zobaczyć, za którą drużynę oni wejdą. Także na pierwszy strzał weźmiemy Al Nasr i najpierw wylosujemy, do której grupy trafią. No a będzie to grupa B albo C, nie, będzie to grupa B, także zobaczmy, kogo my tam mamy. No i mamy tu takie drużyny jak Arsenal, PSV, Excellence oraz Lazio, także naprawdę łatwa grupa, trzeba przyznać, no ale zobaczmy, za którą drużynę oni koniec końców wejdą. A będzie to Arsenal, więc jest to jak najbardziej najlepsza opcja dla nich, jaka mogła być. Dobra, więc następne będzie Al Hilal, no i zobaczmy po raz kolejny, za którą grupę oni wejdą, a będzie to tym razem grupa C. No i ta grupa już jest trochę cięższa, natomiast jeśli trafią na taki Real lub Napoli, no to powinno ułatwić im szansę na wyjście. I tak właśnie się stanie, ponieważ wylosowani Real Madryt, czyli właśnie za królewskich wejdzie Al Hilal. A następne mamy Al Ahli, więc zobaczmy, co tym razem tutaj nam koło wylosuje i będzie to tym razem grupa D. Jest w tej grupie Inter, Real Sociedad, RB Salzburg oraz Benfica, więc naprawdę po raz kolejny trafiają oni na bardzo łatwą grupę i jeszcze nie trafili oni na grupę śmierci. No ale zobaczymy, ponieważ jeszcze zostały dwie drużyny do rozlosowania. Na tymczasem Al Ahli wejdzie za RB Salzburg. Także teraz zobaczmy już przedostatnią drużynę, do której grupy oni wejdą i będzie to grupa E. No a trafią oni za drużynę z Madrytu i będzie to Atletico, także naprawdę pofarciło się. No i teraz zostało nam jeszcze tylko Al Ettifaq, a w grze jeszcze jest grupa śmierci, czyli grupa F. No i sprawdźmy, czy to właśnie nie oni wejdą do tej grupy, ale niestety, bądź stety, wejdą oni do grupy H, także zobaczmy, kogo oni tam będą mieli. No, tam będą mieli najprostszą drogę do przejścia. Z tej grupy ciężko jest nie wyjść. Tym bardziej, jeśli trafią oni na Barcelonę teraz, ale zobaczmy. No nie, będzie to Royal Antwerp. Tak, no ale mimo wszystko to i tak jest bardzo łatwa grupa. No i dobra, skoro tu już mamy za sobą, to teraz biorę się do szybkiej podmianki drużyn i do przesymulowania pierwszego sezonu z 3. Dobra, przesymulowałem już cały sezon, a więc sprawdźmy, jak saudyjskie kluby sobie poradziły w Lidze Mistrzów, no bo to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka. Nie obchodzi nas Premier League i tak dalej, tylko obchodzi nas tylko i wyłącznie Liga Mistrzów, a więc do niej też zmierzamy. A tam niestety nie ma żadnej saudyjskiej drużyny, a więc sprawdźmy, czy może w półfinale też nie, o proszę, no to naprawdę jestem tu zdziwiony. No dobra, w ćwierćfinale również nie ma, co jest? W linii 8? Nie gadajcie, że w ogóle, nie no, co jest? Dobra, więc sprawdźmy, w pierwszej grupie nie ma żadnej. W grupie B mamy Al Nasr, tylko że skończyli oni na 3. miejscu. Nie, naprawdę słaby wynik, patrząc na to, jakie drużyny tam mieli. Wiadomo, Al Nasr jest dobre w saudyjskiej lidze, ale nie na szerszą skalę, więc też nie ma co aż tak bardzo się dziwić, no ale dobra, sprawdźmy, jak sobie inne drużyny poradziły. Natomiast wiemy, że Al Nasr grało w Lidze Europy, ale to jak sobie tam poradzili, to zaraz sprawdzimy. Tymczasem mamy tu Al Hilal, które też skończyło na 3. miejscu, więc również ich zobaczymy w Lidze Europy. Al Ahli niestety ani tu, ponieważ skończyli na 4. miejscu z 1 punktem, więc no tragicznie, nie ukrywając. Al Ittihad na 3. miejscu, czyli mamy 3 drużyny saudyjskie już w Lidze Europy. Jeszcze jedna drużyna powinna być, dokładnie Al Ettifaq, którzy skończyli na 3. miejscu, więc 4 drużyny w Lidze Europy i jedna się w ogóle do niczego nie zakwalifikowała, także przejdźmy już właśnie do tych niższych rozgrywek, które wygrało Bergamo. No ale dobra, może w półfinale jakieś Al Nasr się znalazło, więc zobaczmy. Al Hilal było w półfinale, nie Al Nasr. Natomiast przegrali oni tam z PSG w meczu 4-2. Dobra, Al Nasr, o jest, w ćwierćfinale przegrali po karnych niestety z Benficą, no szkoda. Tu widzimy jeszcze drogę Al Hilal, którzy wygrali z Liverpoolem. Dobra, więc przejdźmy do 1/8, gdzie mamy Al Ittihad, którzy przegrali Liverpool, więc tutaj Al Hilal pomściło Al Ittihad i zwyciężyli z Liverpoolem. No i czy jakaś drużyna jeszcze była? Al Ettifaq, tak, ale oni odpadli już w rundzie wstępnej, także naprawdę jestem zaskoczony co do tego eksperymentu na początku, ponieważ naprawdę spodziewałem się o wiele lepszych wyników, a jak na razie, no sami jak widzicie jest tragicznie. Natomiast jeszcze przejdziemy do statystyk może z zawodników i tam może się jakoś zaskoczę, ale wątpię, patrząc na ich wyniki w tych właśnie pucharach. Przejdźmy tutaj i do Ligi Europy oczywiście, bo w Lidze Mistrzów na pewno nie będzie coś szukać. A nie, dobra, mamy jednak. Ronaldo 5 bramek, Hamdalah 5 bramek i oni zakończyli, tylko przypomnę, od razu już w fazie grupowej, więc jest to dobry wynik. Tak szczerze, no gdyby drużynom, w których grają, udało się dojść dalej, no to naprawdę mogli zaskoczyć i być na wysokiej lokacie. Natomiast w asystach ktoś jest z Ligi Saudyjskiej, a Henderson 2 asysty, okej. Ale no głównie interesuje nas Liga Europy, bo tam się najwięcej działo, jeśli chodzi o te kluby. Najlepsi strzelcy tutaj nie mamy, a nie, mamy Mitrovicia 4 bramki, okej. I ktoś jeszcze jest
Chyba nie. W asystach jest Coronado, 2 asysty za Al Ittihad. Jeszcze jeden był. Milinkowicz też 2 asysty. Naprawdę jestem w szoku, bo tak szczerze to w Lidze Mistrzów poradzili sobie lepiej, jeśli chodzi o statystyki. No ale kto wie, może to w drugim sezonie nas zaskoczą. Także przejdźmy już do symulacji. A więc drugi sezon jest już za nami, a więc sprawdźmy klasycznie do sprawdzenia, jak sobie poradziły saudyjskie kluby w Lidze Mistrzów albo w Lidze Europy. Natomiast chcę jeszcze tylko zaznaczyć, że pozamieniałem te drużyny w grupach, aby było po prostu bardziej wyrównanie. No i dobra, sprawdźmy, kto wygrał Ligę Mistrzów. No i niestety na pewno to nikt z saudyjskiej ligi, ponieważ ten puchar wygrał Pep Guardiola razem z Haalandem, niestety, wygrywając PSG 2-1. No dobra, może w półfinale. O! No i tu jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ Al Ittihad dotarli do półfinału jako pierwsi. No zobaczymy, czy ktoś się może w ostatnim sezonie pokusi na finał, zobaczymy, a może i nawet na wygranie tego finału. Nie ukrywam, że fajnie było. Dobra, w ćwierćfinale Al Ittihad, tutaj widzimy, że wygrali z Lazio. No i Al Ahly również grali w ćwierćfinale, natomiast PSG ich po prostu zmiażdżyli. I tym samym odpadli już oni na tym etapie, a w 1/8 czy mamy na przykład taka Al Nassr? Nie, ale mamy za to Al Hilal, które odpadli też z Lazio, tak samo jak Al Ittihad, tylko że w 1/8. No dobra, sprawdźmy w takim razie grupy, jak wyglądały, no i jak sobie poradziło w koniec końców te Al Nassr. No bo jak widać, a w sumie to nie widać, bo ich nie było w 1/8 finału, no to musieli oni skończyć na 3. albo 4. miejscu, więc sprawdź. No i właśnie, Al Nassr na 4. miejscu i niestety nie zagrają oni nawet w Lidze Europy. No ale dobra, sprawdźmy dalej, czy kogoś tutaj mamy. Al Ahly z 1. miejsca i jeszcze mamy Al Ettifaq, którzy również jak Al Nassr na ostatnim miejscu. No ale dobra, jeszcze mamy chyba Al Ittihad i oni skończyli na 2. miejscu, tuż pod Barceloną. No dobra, w takim razie sprawdzimy sobie jeszcze tylko statystyki indywidualne, jak wyglądały. Czy tutaj może nas coś zaskoczy, więc sprawdźmy. Premier League to nas nie obchodzi akurat, ale Liga Mistrzów jak najbardziej, więc sprawdźmy. Na 1. miejscu Haaland, no nie jest to nic dziwnego, ponieważ City udało się dojść do finału, więc taka maszyna jak Haaland, no to po prostu musiała tego dokonać. Ale skupmy się na saudyjskich drużynach, czy ktoś od nich jest, a już widzę, że z Al Hilal jest Neymar z 5 bramkami w 8 meczach i oprócz tego jest jeszcze Romarinho również z 5 bramkami. No i do tego jeszcze dołożył kolejne 5 bramek Veiga z Al Ahly i to byłoby chyba wszystko. Dokładnie, no, natomiast w asystach Robert Firmino na 2. miejscu, tuż pod Mbappé 4 asysty i oprócz niego mamy 3 zawodników z Al Ittihad, po 3 asysty mają oni, Benzema, Romarinho oraz Kante, no i jeszcze z Al Ahly Saint-Maximin z 3 asystami. No muszę przyznać, że w tym sezonie poszło im lepiej, natomiast jeszcze żadna saudyjska drużyna nie wygrała Ligi Mistrzów, ani Ligi Europy, a został nam już ostatni tylko sezon, więc mam nadzieję, że tam to się zmieni. Więc przejdźmy już do 3. sezonu. A więc jesteśmy już w ostatnim sezonie, więc sprawdźmy, jak wygląda tym razem sytuacja w Lidze Mistrzów i czy może tym razem udało się jakiemuś klubowi z Ligi Saudyjskiej sięgnąć po właśnie ten puchar, a więc zobaczmy. No i niestety nie, po raz kolejny chyba już wygrywa to PSG. Wiem, że w drugim sezonie wygrało City, ale w pierwszym wydaje mi się, że to PSG wygrało. No ale mniejsza, nie ma tu żadnego saudyjskiego klubu, więc przechodzimy niestety do półfinałów i czy kogoś tam mamy? Niestety nie. Coś czuję, że to będzie najgorszy sezon z wszystkich. No ale dobra, przejdźmy dalej i tam też nikogo nie mamy, więc sprawdźmy w 1/8 i tam mamy Al Hilal, ale odpadli oni z RB Lipsk 4-3 w meczu. Był bardzo bliski wynik, co prawda, ale no niestety przewaga jednej bramki wystarczyła, by to Al Hilal odpadło. No dobra, jak poradzili sobie w takim razie w fazie grupowej. Na pierwszy rzut oka mamy Al Ettifaq, którzy skończyli na 4. miejscu w grupie z Sevillą, PSV oraz RC Lens. Następnie mamy Al Ahly, którzy awansowali dalej, ale ich nie było w 1/8. Muszę to jeszcze sprawdzić, w takim razie musiałem coś pominąć, więc zaraz to sprawdzimy. Dalej mamy Al Ittihad, którzy też są na 4. miejscu, jak to było z Al Ettifaq. No i dobra, dalej mamy Al Hilal, no to wiadomo, i tu będzie jeszcze jedna drużyna, czyli Al Nassr, którzy powinni grać w Lidze Europy, więc to też zaraz sprawdzimy, ale zanim to sprawdzimy sobie jeszcze te Al Ahly, jeśli dobrze pamiętam. A, dobra, są faktycznie w 1/8 i odpali oni z Manchester United. No i tutaj również mecz był bardzo bliski, no ale niestety, ale tu drużyna po prostu awansowała. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze tą Ligę Europy, czy tam przypadkiem nie ma Al Nassr gdzieś wysoko. No finale ich nie ma, to akurat udało mi się wcześniej zobaczyć. No ale dobra, może akurat będą w półfinale, więc zobaczmy. No i niestety nie ma ich. W ćwierćfinale również, w 1/8 również obstawiam i pewnie odpali oni już w rundzie wstępnej, bo w sumie to tylko im to zostało i dokładnie tak jest, przegrają oni z Bergamo. No także tragicznie poszło. Piszcie swoje pomysły na następne odcinki w komentarzach, a być może to właśnie następny film, jaki pojawi się, będzie z waszym pomysłem. A więc jeszcze pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, dzwoneczkiem, łapeczki w górę, a ja się z wami żegnam i do następnego odcinka.